Miliardy planet wokół miliardów gwiazd w miliardach galaktyk. Wszechświat powinien dosłownie tętnić życiem. Włożono ogromny wysiłek w poszukiwanie życia pozaziemskiego, poświęcając pieniądze, czas i stopniowo tracąc nadzieję w sens całego przedsięwzięcia. Wydawałoby się, że jesteśmy ślepi na potencjalne ślady obcych cywilizacji, kiedy sekwencja 6 znaków na nowo rozpaliła umysły całego świata. Druga połowa XIX wieku była okresem bujnych rozważań na temat cywilizacji pozaziemskich. Jedyną planetą, na której bezpośrednia obserwacja była wystarczająco dokładna, by móc postulować o istniejącym na niej życiu, był Mars. Angelo Secchi, Giovanni Schiaparelli i inni im współcześni astronomowie, patrząc przez swoje teleskopy, dostrzegali wyraźne proste linie na powierzchni czerwonej planety. Był to czas, kiedy na Ziemi zbudowano kilka dużych kanałów, w tym kanał Suezki. To też skojarzenie prostych linii zaobserwowanych na powierzchni Marsa z analogicznymi konstrukcjami na Ziemi było naturalnym odruchem. Niestety wyobrażenie Marsa jako pełnej życia planety skończyło się gwałtownie, kiedy niecałe 100 lat później sonda Mariner 4 przesłała zdjęcia jego pustynnej powierzchni. Obserwowane wcześniej proste linie okazały się być złudzeniem optycznym, a marsjańska cywilizacja ze swoimi kanałami owocem ludzkiego pragnienia spotkania bliźniaczych istot. Dzisiejsza technologia jest nieporównywalnie bardziej rozwinięta. Na dzień dzisiejszy wiemy, że pozostałe planety Układu Słonecznego nie są domem dla obcych cywilizacji ani nawet prostych organizmów. Niestety, bezpośrednia obserwacja za pomocą ziemskich teleskopów nie pozwoli na obserwację powierzchni nawet najdalszych planet Układu Słonecznego, a sondy wysyłane w zimną przestrzeń są zbyt wolne, żeby w sensownym czasie dotrzeć do sąsiednich układów planetarnych i przekazać nam wiedzę o ewentualnie napotkanym życiu. Na szczęście istnieje inny sposób na znalezienie i okazanie śladów inteligentnego życia, nie ruszając się z miejsca. Postęp technologiczny, jaki miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku, pozwolił na pierwsze sztuczne transmisje radiowe. Ponieważ sygnał radiowy rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach z prędkością światła, raz wysłany, o ile nie zostanie zablokowany czy wytłumiony, będzie oddalał się od źródła, pozostając wykrywalnym za pomocą odpowiednio czułej aparatury w niemal dowolnej odległości. Najstarsze sygnały radiowe, które zostały wyemitowane z tego okruszka na skraju drogi mlecznej, są wykrywalne w promieniu 100 lat świetlnych od źródła emisji. Obca cywilizacja zdolna odebrać taki sygnał i ocenić kierunek, z którego przybył, będzie w stanie nas zlokalizować i ocenić nasz poziom zaawansowania technologicznego. W filmie Kontakt na podstawie powieści Carla Sagana naukowcy pracujący przy programie SETI odbierają sygnał z oddalonej o 25 lat świetlnych Wegi. Po rozszyfrowaniu sygnału okazuje się, że jest to pierwsza wystarczająco silna transmisja telewizyjna nadana z Ziemi w 1936 roku, retransmitowana przez obcą cywilizację z powrotem w kierunku jej źródła. Scenariusz tej historii jest niesamowity, ale prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niezerowe. W tej historii ludzkość niezamierzenie wysyła w kosmos informacje o swoim istnieniu, a obca cywilizacja wykrywa ten sygnał i rozpoznaje w nim sztuczny sygnał, odróżniając go od sygnałów pochodzenia naturalnego. Odróżnienie naturalnych emisji od generowanych sztucznie wymaga zastosowania pewnych uproszczeń i założeń, zawężających zakres nasłuchiwanych częstotliwości dla oszczędzenia czasu i zwiększenia prawdopodobieństwa natrafienia na potencjalny przejaw aktywności obcej cywilizacji. Gdybyśmy chcieli ocenić częstotliwość, na jakiej spróbują skontaktować się z nami obcy, jaka by ona była? Właściwe w tej sytuacji jest założenie, że potencjalnym rozmówcom będzie zależeć na maksymalnej trwałości sygnału i jego wyraźnym charakterze. Mając do dyspozycji całe spektrum fal elektromagnetycznych, ciężko wybrać tą jedną konkretną. Istnieje jednak kilka założeń pozwalających na zawężenie tego zakresu. Od razu można wykluczyć fale o niskiej częstotliwości, bo te zbyt łatwo wytłumić. Należałoby też unikać częstotliwości niższych niż 1400 i wyższych niż 1600 MHz, bo te z kolei bardzo łatwo pomylić z kosmicznym szumem. Charakterystyczną jest częstotliwość 1420 MHz, odpowiadająca sygnałowi emisji wodoru i jej właśnie nasłuchiwał Frank Drake z Uniwersytetu Cornella w 1960 roku. Drake założył margines błędu o szerokości 50 MHz i kierując swój 26-metrowy, nieistniejący już dziś radioteleskop w kierunku gwiazd Tau Ceti i Ran, prowadził wielogodzinne nasłuchy docierających stamtąd sygnałów. Na jego nieszczęście niczego jednak nie udało mu się wykryć. Mija 17 lat. 15 sierpnia 1977 roku Jerry Eman przegląda dane zebrane przez Wielkie Ucho,
Mierzący 103 na 33 metry radioteleskop służący do poszukiwania sygnałów radiowych z przestrzeni kosmicznej. Wydruki te wyglądają tak jak dziesiątki i setki poprzednich, jednak przeglądając zapis sprzed zaledwie 3 dni natrafia na sekwencję, której nie spodziewał się nikt. Wśród pustych miejsc, jedynek i dwójek wyraźnie widoczna staje się sekwencja 6EQUJ5. Sekwencja zarejestrowana na niemal dokładnie tej samej częstotliwości, której niespełna 2 dekady wcześniej nasłuchiwał Drake. Tej samej, na której spodziewano się sygnałów obcej cywilizacji. Będąc pod wrażeniem swojego odkrycia, Eman zakreśla swoje znalezisko, notując obok słowo wow, które od tego czasu będzie stanowić nazwę dla tej transmisji. Żeby uświadomić sobie, jak mocny sygnał odebrano, trzeba powiedzieć o tym, co oznacza te 6 znaków. Każdy z nich określa, ile razy intensywniejszy od szumu tła był napotkany sygnał. Wartość oznaczona 2 oznacza, że sygnał jest dwukrotnie mocniejszy, 9 oznacza 9-krotnie bardziej intensywną transmisję. W tej notacji dla wartości wyższych niż 9 używa się liter, a więc po 9 następuje litera A, oznaczająca 10-krotnie mocniejszy sygnał. Wartości powyżej 7 praktycznie nie występują. Sygnał wow szczytową wartość ma oznaczoną literą U, co musi oznaczać, że odebrany wtedy sygnał, czymkolwiek nie był ponad 30 razy mocniejszy od szumu tła. Ponieważ każdy znak reprezentuje 12-sekundowy przedział czasu, wiemy, że transmisja była odbierana przez 72 sekundy, ale jej całkowity czas nie jest znany. Wielkie Ucho było radioteleskopem o 2 antenach odbiorczych. Każda z nich obserwowała punkt nieba oddalony o 3/4 stopnia od drugiego, a rzeczywistą lokalizację obliczano na podstawie różnicy w informacjach odebranych przez obie anteny. Żeby zostać odebrana przez każdą z nich, transmisja powinna trwać przynajmniej 170 sekund. Tyle czasu musiało minąć, aby obraz widziany przez jedną z anten pojawił się również w drugiej. Jeśli więc sygnał wow nie miał trwać jedynie 72 sekund, albo rozpoczął się zanim trafił w pierwszą antenę i zakończył zanim trafił do drugiej, albo uciekł z pola widzenia drugiej tuż po rozpoczęciu. Niestety konstrukcja anteny i sposób odczytywania sygnału nie pozwalają na jednoznaczną ocenę źródła transmisji. Po dokładnych obliczeniach i korektach prawdopodobne okazują się być 2 lokalizacje. Źródło niespodziewanego sygnału znajduje się w okolicach gwiazdozbioru Strzelca. Mimo wielu późniejszych prób natrafienia na ten lub podobny sygnał, nie tylko z tej samej lokalizacji, nigdy się to nie udaje. Jeśli przyjmiemy, że te 6 znaków było zamierzonym działaniem obcych, jaka była szansa, że wysłany przez nich sygnał zostanie odebrany przez inną cywilizację? Tau Sagittarii, gwiazda leżąca najbliżej lokalizacji potencjalnego źródła sygnału, jest oddalona od nas o 122 lata świetlne. Jeśli gdzieś w tym miejscu istnieje cywilizacja, odebrany przez nas sygnał został przez nią wysłany właśnie 122 lata temu. W tym czasie na Ziemi trwała wojna krymska, w Krakowie nie znano elektryczności, za środek szybkiej wymiany informacji służył telegraf, a wynalazek radia musiał na siebie zaczekać jeszcze dobre kilkadziesiąt lat. Wydaje się, że potencjalni obcy nie mogli wiedzieć o naszym istnieniu, bo my sami jako cywilizacja nie wysyłaliśmy jeszcze w przestrzeń żadnych sztucznych sygnałów. Mimo to ciężko zakładać, że inne inteligentne istoty wysyłałyby takie zamierzone sygnały kompletnie na ślepo, bez najmniejszej choćby próby podniesienia szansy skontaktowania się z inną inteligentną rasą. Dlatego mogę w jakiś sposób ocenić zasadność wysyłania wiadomości właśnie w naszym kierunku, licząc, że to zauważymy. Kluczowym problemem pozostają tutaj ramy czasowe. Gdybyśmy w ciągu tych 122 lat, jakie zajęłaby tej wiadomości podróż do nas, nie zdołali osiągnąć poziomu rozwoju technicznego na tyle zaawansowanego, żeby móc odebrać i zrozumieć taką informację, całe starania kosmicznych braci stałyby się nic nie warte. Mimo że ten poziom osiągnęliśmy, to nadal istnieje duże prawdopodobieństwo, że moglibyśmy tej wiadomości po prostu nie odebrać. Akurat tamtego dnia radioteleskop mógłby nie pracować, obserwować inny fragment nieba albo obserwować go chwilę po tym, jak transmisja się zakończyła. I taka sytuacja mogła mieć miejsce. O ile odebrany sygnał był rzeczywiście wiadomością innej cywilizacji, a my nie wiemy, jak długo wiadomość była nadawana, tylko astronomiczny przypadek sprawił, że skanowaliśmy akurat ten fragment nieba w czasie, kiedy taka wiadomość do nas dotarła. Żeby sobie to uświadomić, możemy posłużyć się bardzo prostym przykładem. Gdybyś umówił się z kolegą, że 1 stycznia o północy włączacie stopery i w dowolnym momencie w ciągu roku je zatrzymujecie, jaka jest szansa, że zrobicie to w tym samym momencie? Praktycznie żadna. Jednoczesne zatrzymanie stoperów jest kwestią niewyobrażalnego przypadku. W skali całego kosmosu niewiadomych jest dużo więcej. Jeśli spodziewalibyśmy się sygnału obcych, nadal nie wiemy skąd, kiedy, ani czy w ogóle nadejdzie. Nie wiemy jaki będzie, jak długi, przy użyciu jakiej technologii będzie nadany, a jeśli założyć transmisję radiową, na jakiej częstotliwości się pojawi.
Pamiętajmy, że być może inne cywilizacje, o ile w ogóle istnieją, mogą próbować się z nami skontaktować przy użyciu technologii, której na Ziemi jeszcze nie znamy. Być może dotarły do nas sygnały radiowe obcych ras, kiedy ludzkość była jeszcze zajęta polowaniem na mamuty. Może takie sygnały dotarły do nas dziesiątki milionów lat temu, kiedy człowiek jeszcze nie istniał, a na Ziemi rządziły dinozaury. Ale być może sytuacja jest odwrotna i tą zaawansowaną technologicznie cywilizacją jesteśmy my. Jeśli gdzieś w pobliżu istnieją inne cywilizacje, warto dać im znać, że jesteśmy. Jeśli są i kiedykolwiek odbiorą naszą wiadomość, będą wiedziały, że my, ludzie, istniejemy lub istnieliśmy. Ludzkość nie może pozostać ślepa na taką szansę. Przenieśmy się na chwilę do roku 1974. 14 lat po swoich bezowocnych nasłuchach, a 3 lata przed odebraniem sygnału WOW, Frank Drake wraz z zespołem naukowców projektuje wiadomość Arecibo, której pomysłodawcą jest m.in. Carl Sagan. Sama wiadomość składała się z 1679 bitów, a poprawnie odebrana i rozkodowana układała się w blok złożony z 73 wierszy po 23 kolumny, zawierający zapis dwójkowy liczb od 1 do 10, liczby atomowe pierwiastków składających się na związki organiczne, składniki DNA, schemat łańcucha DNA, informacje o człowieku i liczbie ludności, schemat układu słonecznego i schemat radioteleskopu, z którego wiadomość została nadana. Wiadomość była nadawana przez 3 minuty w kierunku gromady M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Obrana częstotliwość 2380 MHz była zdecydowanie różna od zakładanych do tego celu 1420, jednak samo obserwatorium Arecibo i istniejący w nim nadajnik radarowy nie były zaprojektowane do komunikacji międzygwiezdnej, a do badań Księżyca i Wenus i nadajnik pracował właśnie w tej częstotliwości. Mimo że gwiazdy oddalone o 25 000 lat świetlnych od nas nie wydają się być dobrym celem dla takiej transmisji, były jedyną opcją w momencie, kiedy zdecydowano się ją nadać. Mimo pozornej bezcelowości wysyłania takiej wiadomości pozostała potężnym znakiem dla nas samych, że możemy, jesteśmy w stanie i chcemy szukać innych inteligentnych istot, które być może robią to samo. Kosmos może być pełen chwilowych, krótkich w skali wszechświata rozbłysków informacji, rad wysyłanych w przestrzeń przez cywilizację z nadzieją na astronomiczny przypadek, że w tej jednej chwili gdzieś w pobliżu będą istoty zdolne, jeśli nie odpowiedzieć, choćby dowiedzieć się, że gdzieś tam również istnieje życie. Być może właśnie w tej chwili z gwiazd widocznych gołym okiem ktoś wysyła w naszym kierunku wiadomość powitalną, która dotrze do nas, kiedy nas już tutaj nie będzie. Wszechświat jest przeogromnym tworem. Ograniczają nas przestrzeń, odległości i skończone prędkości. Ale mimo wszystko warto podjąć próbę, nawet jeśli szansa jest nikła, bo nikła szansa to nadal więcej niż żadna.